Zapraszam Was do domu parterowego, w którym każdy metr został praktycznie wykorzystany. Dowiemy się, dlaczego na małej działce warto postawić dom na planie litery L oraz poznamy jego przytulne wnętrze z inspiracjami z domów amerykańskich. Chodźcie do środka! Partnerem odcinka jest firma Ruki Polska, oferująca kompletne rozwiązania dachowe najwyższej jakości. Dbając o spójny efekt wizualny oraz szczelny dach na lata, bohaterowie tego odcinka połączyli blachę na rąbek stojący Ruki Classic Design i stalowy system rynowy Siba. Zbudowaliście rodzinny dom na działce, która ma zaledwie 600 m2. Jestem bardzo ciekawa, jak w praktyce sprawdza się właśnie ten układ domu w kształcie litery L. Z uwagi na to, że działka sama w sobie nie jest jakąś dużą działką, bo to jest raptem niewiele ponad 600 m2, gdybyśmy zostali przy samym pomyśle jednej bryły, no to bardzo ograniczyłoby nam metraż. Dlatego też została stworzona ta L-ka, dzięki czemu jesteśmy zamknięci od ulicy. Mamy tutaj własną przestrzeń, gdzie możemy spędzać czas z rodziną. Jak tylko zobaczyłam ten kształt, już nie chciałam absolutnie słyszeć o innym układzie, tylko ten. Dlatego też, że oba skrzydła mają inną funkcję. Skrzydło krótsze spełnia tą funkcję pokoju dziennego i tej przestrzeni, w której spędzamy najwięcej czasu. Natomiast dłuższe skrzydło, które mieści sypialnię, jest tą strefą intymną, strefą prywatną, do której nie zapraszamy gości. Jest ona tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji, jest wyraźnie oddzielona. Ważnym elementem dla nas też było to, żeby mieć strefę master bedroom, czyli naszą prywatną łazienkę połączoną z sypialnią i z garderobą. Kształt domu na planie litery L ma wiele zalet. Pozwala przez swój kształt dzielić podwórko na część totalnie prywatną i na część półpubliczną, tą od przodu. Czyli od ulicy jesteśmy zamknięci, natomiast otwieramy się na podwórko. Wiedzieliśmy, że budynek będzie parterowy, a jednocześnie mamy jakieś 150 m2 do wykorzystania powierzchni zabudowy. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ważne podzielenie budynku na 3 strefy. Strefę techniczno-wejściową, strefę dzienną i strefę nocną. I udało się to wpisać wszystko w budynek o kształcie litery L. Postawiliście też na dość odważne okna po obu stronach salonu. Czy latem odczuwacie tą temperaturę? Jak to wygląda w rzeczywistości? Te okna świetnie doświetlają nam tak naprawdę tą przestrzeń dzienną i takie też było założenie. Komunikacja jest swobodna z salonu na obie strony jakby ogrodu, a ponieważ są żaluzje, możemy swobodnie kontrolować dopływ tego światła. Nie musimy się kompletnie zamykać na otaczające nas podwórko. Głównym zadaniem tak daleko wysuniętych okapów było przeciwdziałanie przegrzewaniu pomieszczeń. I to działa. To w momentach, kiedy słońce świeci tutaj latem, okna gdzieś do 60–70% są zasłonięte. Nie ma bezpośredniego padania promieni słonecznych na okna. Z kolei zimą, kiedy słońce jest znacznie niżej, dogrzewa te pomieszczenia i w sposób taki pasywny zyskujemy energię cieplną. Rodzina przyszła do mnie z inspiracjami zza wielkiej wody. Tamtejsze projekty mają tą przewagę, jaką jest wielkość pomieszczeń. Udało mi się jednak zaadoptować kilka elementów, które nie są standardowe w polskich wnętrzach, a dają właśnie taki amerykański look. To m.in. wielka wyspa kuchenna, spiżarnia czy sypialnia z prywatną łazienką i garderobą. W całym domu mamy dębową deskę warstwową, która idealnie nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Najbardziej zjadliwym czynnikiem dla podłogi drewnianej jest natomiast piasek. Dlatego moja rekomendacja, żeby w strefie wejściowej zastosować inny rodzaj wykończenia. Wybraliśmy płytkę gresową o wyglądzie cegły. Szukaliśmy takiego odcienia, aby nie kontrastował zbyt mocno z harmonijnym wnętrzem w stylu farmhouse. Stąd jej rozbielony odcień. Idąc dalej, w toalecie gościnnej mamy motyw boazerii angielskiej.
Takie odcięcie kolorystyczne pomiędzy granatem a bielą oraz użycie ciemnego koloru na suficie sprawia, że oszukujemy troszkę oko i optycznie pomieszczenie wydaje nam się większe. Żeby nie zaburzać konceptu wysokiego sufitu, zdecydowaliśmy, że nie będzie szafek wiszących i postawiliśmy na zabudowę okapu w stylu amerykańskim. Dodatkowo stworzyła nam się fajna przestrzeń, bo nie widać od wejścia garnków oraz wewnątrz widać bardzo fajne półki do przechowywania drobnych rzeczy, przypraw i miseczek. Tutaj ukryliśmy ciekawe 3 elementy. Pierwsza z nich to szafa na szklanki, naczynia i inne talerze. Druga to pojemna rodzinna chłodziarka, a trzecia kryje w sobie przechowywanie produktów sypkich. Wyspa jest głównym blatem roboczym, ma 240 cm szerokości i 90 głębokości. Wybraliśmy też zlew podwieszany, żeby nie zaburzał nam tutaj estetyki tego miejsca. Pod blatem z konglomeratu znalazły się pakowne, szuflady. Żeby wykorzystać całkowicie przestrzeń, zaplanowaliśmy jeszcze dodatkową szafkę od strony jadalni na barek. Odległość wyspy od stołu to tylko 80 cm. Wydawać by się mogło, że niewiele, ale nie zaburza to funkcjonalności tego pomieszczenia. Ostatnim super elementem w tej kuchni jest spiżarnia. To dodatkowe 4 m2 przechowywania. Częstym wyzwaniem jest, jak ukryć kable i przewody w strefie telewizyjnej. Tutaj zbudowaliśmy przedścianki i powstały nam piękne wnękowe regały, a wszystkie przelotki znajdują się w dolnej jego części. Bardzo lubimy na pewno tą strefę, w której jest portal kominkowy. To jest takie troszeczkę oszukanie, ale no zapalenie sobie gdzieś tam świec wieczorem daje taki przytulny klimat. Bardzo cenimy tą naszą strefę master bedroom. Mamy garderobę, która może nie jest duża, ale jest bardzo funkcjonalna. Jesteśmy tam w stanie pomieścić wszystkie potrzebne nam rzeczy. Świetnym rozwiązaniem było też zastosowanie drzwi przesuwnych do naszej łazienki, które po prostu nie zabierały nam miejsca. W strefie master bedroom jest dużo zieleni, ratanu, plecionki. To wszystko razem dało taki wakacyjny vibe. Przyścienna wanna nie zabiera nam miejsca w tej niewielkiej łazience, a jednocześnie ułatwia utrzymanie porządku. Okno w łazience daje nam piękne światło, a zasłona z naturalnej tkaniny daje wrażenie przebywania w pokoju kąpielowym. Budynek posiada wysokie ściany oraz wysoki dach o nachyleniu 45 stopni. Dach budynku został zaprojektowany w 2 technologiach. Nad częścią nocną powstał zimny strych. Dlaczego? Dlatego, że nie potrzebujemy ogrzewać strychu, który jest nieużytkowy, prawda? Po co to grzać, po co wydawać na to pieniądze? Natomiast klienci życzyli sobie otwartości salonu. Dlatego nad salonem powstał drugi rodzaj dachu, więc został złożony z paneli dachowych, prefabrykowanych, drewnianych. W części, gdzie mamy sufity płaskie, mamy wymiar 2,70, natomiast tu, gdzie jest część otwarta, tam jest 7 metrów do sklepienia. To spowodowało, że ten budynek wewnątrz wydaje się znacznie większy niż faktycznie jest. Dom prezentuje się niezwykle spójnie również z zewnątrz. Na jakie materiały postawiliście, jeśli chodzi o elewację? Ponieważ jest tutaj dość dużo elementów drewnianych, naturalnego koloru drewna, dla przełamania został zastosowany ten kolor antracytowy. Z tego powodu też jest pokrycie dachu blachą na rąbek w kolorze antracytu połączoną razem z systemem rynnowym i całym opierzeniem. Dodatkowo okna z żaluzjami również w kolorze antracytowym.
Z uwagi na prowadzoną przeze mnie działalność zawodową, całe zagospodarowanie terenu wykonywaliśmy własnymi siłami i w momencie zastanawiania się nad wyborem koloru tarasu myśleliśmy o desce tarasowej czy kompozytowej, natomiast uznaliśmy, że jednak będzie trochę tego drzewa już za dużo, więc zdecydowaliśmy się na płyty tarasowe ceramiczne, również w kolorze antracytowym, co wydaje mi się, że fajnie współgra i tworzy taką jednolitą przestrzeń. Wykończenie dachu to nie tylko spójna, ponadczasowa estetyka, ale też bezpieczeństwo na lata. Z tego powodu mieszkańcy postawili na kompletny system dachowy od Rukki. Jako pokrycie dachu wybrali blachę na rąbek stojący Rukki Classic Design, którą połączyli z doskonale szczelnym, stalowym systemem rynnowym Siba. Dbając o najwyższą jakość systemowych rozwiązań oraz skuteczność w odprowadzaniu wody z dachu, firma Rukki zapewnia przemyślane detale. Przykład? Obróbki blacharskie są produkowane z tego samego materiału co panele dachowe, a kształt rynny, podobnie jak szerokość paneli, możemy dopasować do indywidualnych założeń architektonicznych. Co równie ważne, dopasowane do całości są też inne elementy systemu, w tym listwy czy akcesoria wentylacyjne. Firma Rukki produkuje dachy już od ponad 60 lat, więc jeśli chcecie poznać jej całą szeroką ofertę, to zajrzyjcie na stronę rukkidachy.pl. Więcej informacji znajdziecie również w opisie tego odcinka. Natomiast w okresie zimowym zastanawiamy się nad tym, jak obniżyć nasze rachunki za ogrzewanie. Jak to wygląda w Waszym przypadku? Dom jest ogrzewany pompą ciepła w systemie ogrzewania podłogowego, wspomagany wymianą powietrza przez system rekuperacji. Pompa ciepła w sezonie zimowym generowała rachunki na poziomie około 1000 zł miesięcznie całościowo. Mówię tutaj o zużyciu nie tylko energii tej elektrycznej potrzebnej do ogrzania, ale również oświetlenia, dodatkowo ogrzewanie wody użytkowej, kuchni itd. Wychodzi to około 30 zł dziennie zużycia prądu na taki dom. Tak więc są to, myślę, takie koszty, które jakoś nie porażają. Ze względu na to, że mamy córeczkę w wieku przedszkolnym, więc ogródek jest w codziennym naszym użytku, więc zdecydowanie naszym ulubionym letnim miejscem jest przedłużenie naszego salonu, czyli taras. Jednym z naszych priorytetów było też to, żeby mimo wszystko zostać w obrzeżach miasta. Udało nam się znaleźć taką działkę o takiej powierzchni, na której udało nam się zagospodarować naprawdę dom na miarę naszych potrzeb. Jest to przestrzeń, która nam w zupełności na tą chwilę wystarcza. Dlatego też uważam, że nawet na tak niedużej stosunkowo działce jak 600 metrów można zagospodarować przestrzeń dla siebie i być szczęśliwym.